Siemanko YouTube. Mamy sobotę, godzina 7:30. Ja właśnie jadę na moje treningi personalne. I co? Mamy równo 7 dni do zawodów w Anglii. 7 days out to UK. W dzisiejszym vlogu zabiorę Was najpierw ze sobą do pracy, bo na 11:30 przyjeżdża do mnie zawodnik na pozowanie, więc pokażę Wam troszeczkę, jak to wygląda od takiej strony nauki pozowania. Zobaczycie sobie coś nowego tutaj na kanale, a później mam zamiar zabrać Was ze sobą na zakupy, takie troszeczkę bardziej obszerne. Pojeździmy po kilku sklepach i pokażę Wam, jakie używam produkty teraz na redukcji i jakieś takie myczkowe też produkty, które używam, które ułatwiają mi redukcję. Tego też nie było jeszcze na kanale, więc pomyślałem, że dzisiaj sobie to nagram i Wam pokażę. Może wyciągniecie jakiś fajny produkt dla siebie. I co jeszcze? No i oczywiście pojedziemy też na trening. Tam będą przebitki z treningu jak zawsze. I co? Zobaczymy, co tam się jeszcze później wydarzy. Może coś ciekawego przyjdzie mi do głowy. A teraz wsiadam do auta, jadę na moje treningi personalne. A my pewnie widzimy się już z pozowania z tym chłopakiem, który przyjedzie do mnie bodajże ze Szczecina. Także w kontakcie. Ok, ja już jestem na siłowni. Jesteśmy tutaj z Frankiem. Franek przyjechał ze Szczecina? Ze Szczecina. Na pozowanie. Za 4 tygodnie ma zawody na WNBF i będziemy dzisiaj ćwiczyć pozowanie. Od razu pomyślałem, że pokażę Wam na vlogu, jak to wygląda, jak ktoś przyjeżdża na początku i ja go poustawiam tak, żeby było już ok, więc będziecie widzieć, jakie można myki zastosować, żeby lepiej wyglądać na scenie. Także dobra, zaczynamy. Ok, i teraz stań sobie pozę przodem, tak jakbyś stał normalnie. O, cyk. Ok, i pamiętaj, że tak, ręka na biodrze musi być lekko na spodenkach, żebyś nie zakrywał sobie skosu. Dopnij mocno skośny. O, właśnie. Cyk. Tutaj dłoń delikatnie, hop. Elegancko. Tutaj pamiętaj, że ta noga delikatnie jest ugięta, żebyś ciężar ciała na niej trzymał. O, i teraz jest idealnie. Mocniej dopnij skos. Ok. Dobra, przechodzimy w pozę bokiem. Noga mocniej do tyłu. Jeszcze troszkę. O, i teraz. Znowu pamiętaj, ręka pod skosem delikatnie. I nie kładź się mocno do tyłu, tylko bardziej się wyprostuj. Dokręć się lekko, ale skos spięty. O, i pokaż najszerszy tutaj, nie? Dobra, mocno skos spięty z całej siły. O, tak, elegancko. O, właśnie, szeroko rozciągnij. Nie, teraz jest nierozciągnięte plecy. Tak jakby, czekaj, chwilę. Pokażemy też, jakby powiemy ten. W pozie tyłem najważniejsze jest to, żebyście maksymalnie rozciągnęli łopatki, ale też nie mieli później okrągłych pleców, tylko jest tak, maksymalnie rozciągam łopatki i dokręcam się do tyłu. Więc tak, najpierw jakby w pozie kulturystycznej rozciągnij sobie te łopatki. Maksymalnie, maksymalnie, maksymalnie. Jeszcze nie są rozciągnięte. O, dobra. I teraz zabierasz ręce. Prostujesz się troszeczkę mocniej. O, pokaż mi tutaj, cyk, cyk, cyk. Dobra, o. I teraz już jest dużo lepiej. Także tak jak widzicie, łopatki muszą być maksymalnie rozciągnięte, żebyśmy pokazali ten mięsień obły też tutaj pod pachą, bo często zawodnicy robią ten błąd, że po prostu te plecy robią wąskie. Łopatki ściągają do siebie i na nie zakrywaj sobie skosu, niżej ręka. O, i teraz zobaczcie, też często zawodnicy robią właśnie ten błąd. Tutaj ta kredka w Men's Physique jest bardzo ważna. Nie możemy jej zakrywać, musimy ją właśnie sobie odsłonić, bo to pokazuje nam tą właśnie wąską naszą talię. Czyli zawsze rękę trzymamy na spodenkach. Pokaż mi. Oj, przepraszam, jak to wygląda. Dobra, ręka, cyk. Najszerszy. O, właśnie. Tutaj luźno, nie? I skos mocno dopnij. Jeszcze mocniej. O, on skos ma cię aż tutaj boleć.
O, właśnie. Też Franek jest ogólnie dopiero 4 tygodnie przed zawodami, więc jeszcze ta forma jakby nie jest finalna, ale już musimy się uczyć tego, że te skosy mają się nam ciachać, a one będą się nam ciachać tylko i wyłącznie na boku wtedy, kiedy tak je zerniemy, że poczujesz taki jakbyś skurcz troszeczkę czuł brzucha, nie? Wtedy masz pewność, to jest też fajne, bo wtedy jak z lustra pozujesz, to masz pewność, że ten skos masz spięty, bo dopiero jak wejdziesz sobie w pozę i będziesz czuł, że on mocno boli, to wtedy znaczy, że on się zaczyna dzielić, nie? Wiesz, Dobra. Ja nie mam problemu z tym, żeby go spiąć, ale w momencie, w którym ja się próbuję ustawić, pozuję w głowie naraz, to dla mnie ciężko jest to skoordynować, że wiesz, mówisz rozluźnij barki, rozluźnio mnie i patrzysz, że już jest... No, nie. Bo właśnie chodzi o to, że jakby, dlatego wiesz, bo men's physique ogólnie jest jakby kategorią, gdzie sędziowie jakby mówią, że taki jest kanon, że ty masz wyglądać jak taki luźny sportowiec w luźnej pozy, że się nie napinać. Więc, ale my znowu jakby musimy pokazać, że mamy brzuch najbardziej ostry. Czyli jakby stojąc tu, ja stoję sobie, widzisz, tu jest wszystko luźne, ale ja teraz robię i brzuch jest dopięty. I to jest właśnie poza men's physique typowa. Czy tak, z ręką na biodrze, czy coś. Ale nie możemy robić czegoś takiego, że ja tu jestem napięty i wiesz, stoję. Ja muszę być tu rozłożony, hop, szeroki, a cały kor muszę mieć spięty. To tak jak na przykład, nie wiem, sylwetkę, widzisz, Ryan Terry, który wygrywa Olimpię 3 lata z rzędu. On nie jest wcale duży, ale on ma ten six-pack tak, wiesz, jakby kompletny, że on dzięki temu, wiesz, jakby cały czas wygrywa, nie? Dobra, spróbuj zrobić jeszcze raz wszystkie 4 pozy. Dokładnie. Nie ta ręka. O, o właśnie, dobrze. Troszkę niżej ręka, widzisz, bo znowu bierzesz na biodro, na ten. O właśnie, masz to widzieć zawsze. Oho, dobra, poza bokiem. My już trochę ćwiczymy, żeby się też nie myśleli, że to od razu wygląda tak super i to jest tak łatwo, bo te pozy były dużo gorsze, aczkolwiek już sobie z pół godzinki robimy i to wygląda dużo lepiej. Wyprostuj się lekko tak. O, dobra, super, dopnij i pamiętaj, ten ma być lekko widoczny. O, super. I znowu ręka za wysoko. Trzeba ci tą rękę plastrem jakimś przykleić. Tak, o, teraz super to wygląda, no. Odwróć się tyłem. I rozłóż, jeszcze mocniej. Patrz, tu, o. I teraz puszczasz ręce, cyk, o właśnie. Odwróć. Cyk, o. Niżej ręka, niżej. Nie ta co na biodrze trzymasz. O właśnie. I mocno dopinasz skos. Super. Ok, odpocznij chwilę. Dobra, i właśnie tak jak widzicie. Dużo zawodników też jakby pozowaniem psuje sobie zawody, bo formę ma fajną, potem wychodzą na scenę i tak naprawdę no pozowanie to jest klucz, nie? Możesz wyglądać super, jak stoisz luźno na backstage'u, a wyjdziesz na scenę i te pozy będą luźne. Także my ćwiczymy dalej, mam nadzieję, że jakieś tam szczegóły z tego wyniesiecie, komu będzie to potrzebne i pokażemy Wam jeszcze efekt finalny na koniec całego pozowania. Dobra, i zaczynamy wersję finalną pozowania. Dawaj, poza przodem. Cyk, ok, skos dopnij. Oho, elegancko, szeroko siedzi. Poza bokiem. O tak, noga troszeczkę dalej. Ok, i teraz dokręć. Bardzo dobrze. Niżej ręka troszeczkę. O tak, nie zasłaniaj skosu. I tyłem. Szeroko. Jeszcze rozciągnij. Dobra. Teraz klata do góry. Ok. I drugi bok. Mocno noga do tyłu, pamiętaj. O. Brzuch dopnij. Powietrze troszkę wypuść z niego. O tak. Robisz sobie fałdkę na tym. O tak. Trzymaj. I zrób jeszcze raz pozę przodem. Na koniec. Mocno dopnij skos. Ok. No, także tak jak widzieliście, nie jest to wcale nic trudnego. Po prostu trzeba dobrze się poustawiać.
a potem ćwiczyć, bo to jest dopiero jakby nasza pierwsza lekcja. Teraz tylko ćwiczyć. Masz już nagrane, nagraliśmy sobie też to i teraz cały czas to powielać. Codziennie, aż w końcu wejdzie w krew, nie? Ale co, czujesz się chyba jakby, widzisz, godzina czasu, a czujesz się dużo jakby pewniej, nie? Jeżeli chodzi o takie pozowanko. Dużo rozjaśnienia, zwłaszcza te plecy, bo u mnie to kurwa miałem taki mętlik, z tym nie Tak. wiedziałem jak się ustawić te plecy, to mętlik. Dokładnie. No, ale też detale typu, wiesz, łapanie za spodnie. No właśnie. I to jest właśnie to, o czym jakby wiesz, ja mówię później jak co zawodnicy robią na scenie, nie? Że właśnie nie dopną tych detali, no i już będą wyglądali dużo gorzej jakby w pozach, nie? I teraz bardzo ważne jest to, żebyś właśnie przez 2 tygodnie, wiesz, poświęcił na to codziennie czas, bo jak wejdzie Ci to w krew, to już później będzie tak z automatu wychodziło, nie? Będę napierdolał. No, także działamy. Okej, ja lecę na zakupy, tak jak mówiłem wcześniej. Pierwszy punkt zakupów to sklep, który odwiedzam codziennie, czyli Lidl. Tutaj zrobimy takie podstawowe zakupy, pokażę Wam co używam praktycznie przez całą redukcję, ale to mówię, takie podstawowe będą rzeczy. A później pojedziemy właśnie do Kauflandu. Tam kupimy taką przyprawę do sosu tzatziki, którą rozrabiam sobie z jogurtem naturalnym, pokażę Wam. I dzięki temu wychodzi mi taki pyszny sos czosnkowy, który praktycznie nie ma tłuszczu w ogóle. I też pojedziemy do Dilza i tam pokażę Wam taki napój mojito, który rozrabia się z wodą. Jest bez cukru i też jest przekozacki. Także idziemy do Lidla, a ja spróbuję jakoś usadowić moją kamerę na wózku, żebyście wszystko widzieli. Ok, już jesteśmy w Lidlu. Opatentowałem sobie kamerę na wózku, więc mam nadzieję, że będzie git, że nie spadnie. Będę wolno szedł. I co? Idziemy i pokażę Wam po kolei, co tutaj kupuję w tym Lidlu. Na pierwszy rzut na pewno wafle ryżowe. Ja używam te naturalne. Hop, czy do jakiegoś masła orzechowego, czy po prostu, żeby dobić lekko węglowodany. No i mój taki game changer, jeżeli chodzi o właśnie Lidla, to są, słuchajcie, te wafle barbecue paprykowe. One są sztosy. Mają tylko 9 gram tłuszczu na 100 gram, a są po prostu dla mnie smaczniejsze niż chipsy. Także one też wpadają obowiązkowo. Idziemy dalej. Kolejki w Lidlu są w sobotę, powiem Wam, masakryczne. Ja tak wolno idę, bo nie chcę, żeby mi kamera spadła, bo jest na magnes przyczepiona do wózka. Także muszę iść ostrożnie. Dobra, kolejny punkt. Jesteśmy przy mięsie. Tutaj słuchajcie, na prepie używam tylko i wyłącznie kurczaka, ale ja kupuję sobie medaliony z fileta piersi kurczaka, nie kupuję normalnego kurczaka. Te medaliony już są pokrojone w takie paski i dzięki temu jakby łatwiej jest je, wiecie, zrobić. Ja tylko je przekrajam jeszcze na pół i od razu rzucam na patelnię. No i też zauważyłem, że jak kupuje się zwykłego kurczaka, to on ma dużo tych takich ścinek i takich główien, a te medaliony są czyściutkie, ładnie wyselekcjonowane, więc nie wyrzucacie do śmieci i nie tracicie tak naprawdę mięsa, nie? Także mięsko mamy, żadnych ryb ani niczego nie używam. Po pierwsze są drogie, ja na prepie jem prawie kilo mięsa dziennie, więc ten kurczak jak najbardziej mi wystarcza. Dobra, teraz jedziemy jeszcze sobie na nabiał. Hop. Tutaj używam puddingów proteinowych, tylko waniliowych, tylko one mi smakują. To też jest fajne, gdzieś tam źródło białka, zwłaszcza używam to na noc czasami. Takie dwa wtedy puddingi proteinowe sobie wrzucam, mam 40 gram białka, przy okazji też coś słodkiego, także to też wlatuje. Ludzie się na mnie dziwnie patrzą, że chodzę z kamerą przyczepioną do koszyka, ale czego się nie robi dla nagrywek.
Także wafle mamy, kurczaka mamy, puddingi mamy. Idziemy teraz na takie prawdziwe węglowodany. Pójdziemy sobie na ryż i płatki owsiane oczywiście, które zawsze u mnie wlatują na śniadanie z owocami. Ja używam płatków błyskawicznych, no właśnie tych. Hop. Nie używam górskich, bo je trzeba gotować. Błyskawiczne zalewam wodą. Ciach, 3 minuty i gotowe. A ryż oczywiście tylko i wyłącznie basmati, nic innego. Właśnie ten. Nie jest drogi, 5 zł za 4 woreczki 100 gramowe. Używam tylko jego, najbardziej mi smakuje. Zwykły ryż, wiadomo, dziadostwo. Jaśminowy średnio mi wchodzi, także tylko i wyłącznie ten. No i można powiedzieć, że prawie wszystko mamy. A, jeszcze Wam pokażę, mam to akurat w domu, ale pokażę Wam, co często też kupuję. Delikatnie dodaję do płatków owsianych. Jest to tylko te takie płatki Choco-Treats. One mają, powiem Wam, tylko 2 gramy tłuszczu na 100 gram i tylko 12 gram cukru. A są naprawdę kozackie. Więc jak sobie dodacie to do owsianki czy do kleiku, to jest naprawdę mega. A na masie, wiecie, można to jeść naprawdę samo. Jako taką czekoladową przekąskę. Dobra, także co my tu mamy? To. Też myślę, co mam w domu. Przepraszam. A, i pokażę Wam jeszcze ten jogurt, który używam właśnie do sosu czosnkowego. Później pojedziemy sobie jeszcze do Kauflandu, to pokażę Wam właśnie ten sos cacyki, który rozrabiam z tym jogurtem. I zawsze kupuję ten jogurt bez laktozy. On jest taki gęstawy i całą paczkę tego sosu cacyki wrzucam właśnie do tego jogurtu bez laktozy. I wychodzi mi zajebisty, niskotłuszczowy sos czosnkowy. Dobra, jajka mam, więc nie kupuję. Owoce też mam. Truskawki, borówki, maliny. To zawsze u mnie standard do owsianki. I co? W Lidlu to takie standardowe zakupy. Zawsze tak naprawdę odwiedzam Lidla, bo uważam, że najlepsze ma te produkty, zwłaszcza mięso. W Biedronce nie lubię mięsa, bo jest takie, no nie wygląda zachęcająco. Także warzywa też mam w domu. Głównie z warzyw teraz używam warzywa na patelnię. O właśnie, nie mam jednak warzyw na patelnię. Teraz sobie przypomniałem. Więc pójdziemy jeszcze na warzywa na patelnię i pokażę Wam, których ja używam ostatnio. Już przestałem używać takich warzyw, wiecie, jakieś tam z papryki, takich rzeczy świeżych, bo to mi się średnio trawiło ostatnio. A jak zacząłem używać tych warzyw na patelnię, daję ich dosłownie 100-150 gram, to naprawdę fajnie to się trawi. No zobaczymy, czy są te moje warzywka. Ja używam tych włoskich, one najbardziej mi smakują. Już patrzymy. Albo włoskich, albo wiecie, też są też bardzo dobre. Są trochę droższe, bo to są z Hortexu. O, warzywa na patelnię z bazylią i tymiankiem. One są kozackie, więc jedne sobie weźmiemy. I weźmiemy też jedne włoskie, jeżeli są oczywiście. Widzicie, akurat ich nie ma, więc weźmiemy sobie dwie paczki tych warzyw z tymiankiem i bazylią. No, także to by było na tyle z takich tych standardowych moich zakupów teraz na prepie. Jeżeli chodzi o Lidl, widzicie, proste produkty, zero jakichś udziwnień, już jest tydzień do zawodów, nie ma co kombinować. A później pojedziemy jeszcze do Kauflandu po ten sos cacyki i do Dilza po napój taki mojito, który rozrabiam sobie z wodą, jest kozacki. Nie wiem, czy piłem coś lepszego. Jest oczywiście bez cukru, także to Wam też pokażę, więc ja lecę do kasy i widzimy się już w Dilzie. No, Lidla mamy zaliczonego, teraz jeszcze idę do Dilza i do Kauflandu, ale tam już kupię tylko po jednej rzeczy. Zaraz Wam pokażę, co to takiego. Zobaczcie, zawsze w Dilzie kupuję takie
To są takie napoje, jakieś soki do rozrabiania z wodą i powiem Wam, że ten smak mojito jest po prostu kozacki, nie? Wygrywa wszystko. Piję to już od miesiąca i mógłbym z 10 litrów płynu z tym wypijać. Oczywiście jest bez cukru, także polecam wszystkim na redukcji. Kupujcie, próbujcie i dajcie mi znać, jak Wam smakowało. Także biorę to, idę do kasy, a teraz jeszcze idę do Kauflandu i zaraz Wam pokażę po co. Ok, deal zaliczony i tak jak mówiłem, idę jeszcze do Kauflandu, a tam kupuję taką przyprawę, bodajże chyba z Kamisa, która się nazywa przyprawa do cacyki i powiem Wam, że jak dodacie jogurt naturalny, to wychodzi kozacki sos czosnkowy, a nie ma tłuszczu, także petarda. Ja sobie zawsze daję to do kurczaka, do ryżu, jest po prostu petarda. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda i koniecznie musicie też sobie to kupić i spróbować. Tylko jogurt naturalny niech będzie dosyć gęsty, to wtedy też Wam wyjdzie taki fajny, gęsty sosik. Także idę wziąć kilka saszetek i już Wam pokazuję, co to. O, już to widzę, jest na półeczce. Zobaczcie, tak to wygląda. O, to jest właśnie ta przyprawa do sosu cacyki. I ja daję całe takie opakowanie na duży jeden jogurt naturalny. Mieszam dokładnie sobie łyżką, zostawiam na kilka minut i mówię Wam, że wychodzi naprawdę petarda, więc tu możecie mi zaufać. Do mięsa, do kurczaka jest po prostu przekozak. A makro, mówię, jest naprawdę fajne. Także najważniejsze, że nie ma wcale tłuszczu. Biorę kilka opakowań i zmykam na siłownię. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music in a... Ja już wróciłem z treningu, zjadłem sobie posiłek, teraz jestem jeszcze na spacerze z moim psiakiem. Także dzień dobiega końca, równy tydzień do zawodów. Widzieliście trening, widzieliście pozowanie, widzieliście zakupki, a ja co? Zbieram się powoli do domu, trzeba iść spać, bo jutro również trzeba zrobić trening. I co? Końcóweczka. Lot do Londynu mam w czwartek o 23:50, ale na szczęście lecę z lotniska ze Szczecina, także bardzo blisko mnie. Pierwszy raz chyba się tak zdarza, mega komfortowo. Aczkolwiek tak jak mówiłem, 23:50 lot, więc o około 1:30 będę w Londynie, zanim dojadę tam do centrum i w ogóle, więc też trochę zleci. Także co? Zapraszam Was do subskrybowania kanału, żebyście byli na bieżąco, żeby było Was jeszcze więcej, co mnie też zmotywuje do nagrywania jeszcze większej ilości materiałów. Do lajkowania oczywiście i żegnam się z Wami, wracam do domu i idę odpoczywać, a my widzimy się w następnym materiale.